Nadeszła jesień i w sklepach nie było już nic. Kobiety w ośrodkach włókniarskich stały całe noce, żeby rano iść do pracy, zostawiając zajętą kolejkę, po pracy biec znowu do kolejki. Ten typ strajków, taki jak w Żyrardowie, no to był po prostu przymus. Tam nie było mądrych. Na to nie było rad. A oprócz tego ewidentnie rzucano nam strajk. Taki w Olsztynie, w drukarni strajk, który, no myśmy szukali formuły nacisku na władzę, która by jednocześnie nie była destruktywna ekonomicznie. I tak wymyśliliśmy strajk dwudniowy drukarni wydającej prasę partyjną. Po prostu partyjne gazety nie ukazały się w kraju. I taki strajk był również w drukarni w Olsztynie. Z tym, że w momencie, kiedy on się skończył, myśmy w tym czasie byli akurat z kierownictwem związku na Śląsku. Rozmawialiśmy z górnikami. Przyszła wiadomość, że oni nagle nas zawiadomili, że oni strajkują dalej. I tam pojechał Onyszkiewicz, nic nie osiągnął, oni ogłosili, że oni będą strajkować dalej, przy czym właściwie nie bardzo był powód tego strajku, że ich obraziła Trybuna Ludu, mówiąc, że tam jakieś rękoczynów doszło, a rękoczynów nie było. Pojechałem z pełnomocnictwami Wałęsy i z Bogdanem Lisem pojechaliśmy tam do tej drukarni, tam trwał strajk okupacyjny. Był to strajk całej załogi, znaczy uczestniczyli w niej branżowcy, którzy w tamtym strajku, którzy byli łamistrajkami przy strajku gazet partyjnych. Oni teraz strajkowali razem i tam odbyłem olbrzymi bój z tymi wszystkimi strajkującymi. Przeciw mnie występował szef branżowych związków z województwa, czyli członek egzekutywu Komitetu Wojewódzkiego Partii, o honorze załogi, że oni są tu całą załogą, a mnie zarzucał właśnie, że jestem politykier i politykuję. A ja mówiłem, ludzie, wy tym strajkiem nie szkodzicie władzy, a jej pomagacie. Ona was potrzebuje, to dlaczego ona ma ustąpić? No ale strajk trwał jeszcze 2 tygodnie, nim go wreszcie przerwano, no bo po prostu przerwano z klęską. Ta historia, tam prócz tego szefa branżowych związków z KW Partii było jeszcze takich paru chłopaszków z tej branżówki drukarskiej, którzy właśnie tak mnie po życiorysie mi przypieprzali. I kobiety. Te kobiety, kiedy ja do nich mówiłem, były absolutnie, przekonałem się wielokrotnie, tutaj w załogach kobiecych to tak wygląda. One słuchają swoich mężczyzn. Ja je przekonywałem, ja o tym wiem na pewno. Po czym podnosili się tamte chłopy, ten komitet strajkowy, bo to załoga kobieca, męski komitet strajkowy. I przegłosowywały baby za swoimi mężczyznami. No, kogoś tu trzeba słuchać, jak one nic nie rozumieją z tego, co się dzieje. I czuło się to narastające zniechęcenie, zmęczenie i rosnącą falę strajku. Ja wtedy, właśnie nie rosnącą falę strajku, tylko narzucanie nam strajku. Miałem takie, nigdy, mówię czasem złośliwie, autozłośliwie, że więcej znacznie strajków zgasiłem niż wywołałem, niż zorganizowałem. Bo w tym czasie jeździłem od strajku do strajku. Taką klęskę miałem tylko jedną w Olsztynie. Pamiętam, jak Gieremek zadzwonił do Cioska, mówiąc, że ja też tego nie osiągnąłem, może tego, na to Ciosek z satysfakcją ogłosił. I no, siły antysocjalistyczne znaczy nie mają wpływu, na co powiada Gieremek, ale to mała satysfakcja dla rządu.